Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szybki komentarz po wstępnych danych z rynku pracy z USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do polubienia i obserwacji naszego nowego profilu na Instagramie. Link tam na dole w opisie. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz po wstępnych danych z rynku pracy z USA. Dzisiaj poznaliśmy kilka ciekawych publikacji, z czego najistotniejszą dla rynków finansowych na całym świecie są wstępne dane z amerykańskiego rynku pracy, które ustawiają nam atmosferę przed tymi danymi, które są generalnie dla zbiorczymi danymi dla całej amerykańskiej gospodarki, które poznamy w piątek. I te dane, jak widzimy, tutaj były gorsze niż zakładały prognozy. A takie informacje plus dodatkowo te wczorajsze, które także ustawiły nam popyt na ryzyko, myślę, że są wyśmienitym pretekstem do tego, żeby popyt na ryzyko atakował. Więc dane, które są słabsze niż zakładały prognozy, myślę, że jest ogromnie prawdopodobne, że zostaną odczytane bardzo optymistyczne i że należy oczekiwać kontynuacji tych tendencji na rynkach finansowych, które wczoraj obserwowaliśmy. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Dzisiejsze dane moim zdaniem pokazują nam na to, że występuje w amerykańskiej gospodarce tendencja na schłodzenie, czyli w takiej sytuacji oddala się perspektywa podwyżek stóp procentowych, a przybliża perspektywa obniżek stóp procentowych i ten mechanizm ma działać na rzecz wzrostu presji, na rzecz ryzyka, ale za chwilę zobaczymy, czy faktycznie tak jest i oczywiście po tej dzisiejszej sesji zobaczymy, czy rynek faktycznie tak to zinterpretował. Natomiast pierwsza reakcja i pierwsze przemyślenia na temat tych danych są takie, że one bardzo sprzyjają kontynuacji tych tendencji, które wczoraj obserwowaliśmy na rynkach finansowych na Wall Street. Drugą ciekawą publikacją makroekonomiczną były wstępne dane o inflacji w Niemczech w ujęciu harmonicznym, jak i też ujęciu zwykłym konsumenckim. I co się okazało? Inflacja co prawda lekko spadła, natomiast była wyższa niż oczekiwały prognozy. I jaki może być tego powód? Moim zdaniem jest to związane z tym, że mamy do czynienia ze wzrostami ceny gazu i też ten przełożenie zjawisk, jakim jest zachowanie ceny gazu na inflację konsumencką, może być widoczne i ja bym przynajmniej intuicyjnie w tym kierunku szedł, żeby zinterpretować te dane makroekonomiczne dzisiaj o inflacji. No i zobaczmy jeszcze coś bardzo ciekawego. Inflacja w Niemczech w swoim piku sięgnęła poziomu 9%, a w Polsce zbliżyła się do 18%. Natomiast teraz, kiedy jesteśmy na poziomie 6% na inflacji konsumenckiej w Niemczech, inflacja w Polsce zbliża się do poziomu 10%, czyli bardzo wyraźnie zmniejsza się różnica w tempie wzrostu cen między Polską a Niemcami, więc pewnego rodzaju ciekawostka statystyczna, ciekawostka ekonomiczna może mieć tu miejsce, warto się temu przyjrzeć bliżej. Zobaczymy w kolejnych miesiącach, czy faktycznie będziemy świadkami zbliżania się tej konwergencji, jeżeli chodzi o tempo wzrostu cen między Polską a naszym największym partnerem handlowym, ponieważ myślę, że warto także w tym kierunku iść, odnosząc się do analizy danych o inflacji. Poznaliśmy także dane o inflacji w Hiszpanii i też podobne zjawisko wystąpiło, natomiast widzimy, że im dalej od źródła konfliktu zbrojnego w Europie, tym niższa jest inflacja i w Hiszpanii sięgnęła ona już poziomów 2-3%, natomiast też te dane pokazują nam lekkie odbicie. A jakie są oczekiwania? I moim zdaniem, obserwując to, jakie są oczekiwania inflacyjne w poszczególnych najważniejszych krajach strefy euro, widzimy, że to zjawisko, jakim było podbicie ceny gazu w ostatnich tygodniach, doprowadziło do tego, że oczekiwania inflacyjne także poszły w górę. Co prawda nie są jakieś to mocniejsze wzrosty, ale zatrzymany został trend w ostatnich miesiącach do szybkiego zbijania oczekiwań inflacyjnych i myślę, że to był jeden z głównych powodów, dlaczego zinterpretowałem to zachowanie inflacji i oczekiwań inflacyjnych, porównując je do zachowania ceny gazu. To jest moja intuicyjna, subiektywna analiza.
I dla porównania oczekiwania inflacyjne w Stanach Zjednoczonych. Widzimy, że rynek spodziewa się, obstawiając własnymi pieniędzmi, systematycznego, ale już powolnego opadania, znikania, zmniejszania się tempa wzrostu cen w kierunku celów inflacyjnych natomiast zajmie to troszeczkę więcej czasu niż wcześniej rynek zakładał, ale myślę, że taka interpretacja jest praktycznie dla wszystkich regionów na świecie. Jak zmieniły się oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej? Parę minut po danych makroekonomicznych. Oczekiwania co do tego, gdzie będą stopy procentowe w Stanach, praktycznie się nie zmieniły od poziomów, które były przed publikacją. Natomiast w strefie euro nawet się lekko zwiększyły. Tutaj już widzimy 20 punktów bazowych wyceny następnej podwyżki stóp procentowych, więc to teoretycznie lekko rozwierają się znowu te nożyce między oczekiwaniami względem Stanów Zjednoczonych i strefy euro i może być tylko po prostu pretekst do tego, żeby bardziej kupować euro niż amerykańskiego dolara, natomiast to byłby tylko po prostu pretekst. I w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i także w komentarzu. Fantastyczny, fenomenalny materiał o umyśle łowcy, czyli jak myślą zawodowi, profesjonalni traderzy, inwestorzy. Materiał naprawdę warto sobie przyswoić oraz czy Nvidia, która znów to zrobiła, czyli zaskoczyła nas wynikami, pociągnie tendencję wzrostową na całym rynku amerykańskim, więc naprawdę warto się zastanowić i przeanalizować to, czy temat sztucznej inteligencji cały czas nie będzie jednym z głównych, który doprowadzi do kontynuacji hossy na Wall Street, na indeksach giełdowych. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Naprawdę warto się z nimi zaznajomić. A jak zareagowały amerykańskie obligacje? Tutaj praktycznie niewiele się dzieje, ale jesteśmy cały czas wyraźnie poniżej poziomu 4,25. Natomiast poziom 4% jest wsparciem i także punktem odniesienia. Zobaczymy, jak inwestorzy będą do tego dalej podchodzić. Dalsze spadki rentowności będą sprzyjały popytowi na ryzyko. Euro-dolar w momentach po tych danych makroekonomicznych atakuje tą najszybszą linię trendu spadkowego. I od tego, czy ten opór zostanie pokonany, zależy, czy powstaną pierwsze takie bardziej realne, namacalne sygnały zachęcające do nawrotu tendencji wzrostowej. Jeżeli zobaczymy rynek opcji, to tutaj inwestorzy coraz bardziej przychylnym okiem patrzą na opcję call zamiast na opcję put, czyli na opcje, które pozwalają zarabiać na wzrostach albo pozwalają się zabezpieczyć przeciwko wzrostom instrumentu bazowego. To jest dobra informacja i sprzyja także popytowi na ryzyko. A Wall Street, indeks giełdowy Standard & Poor, zobaczymy, czy dzisiaj będzie kontynuować tendencję wzrostową. Każda sesja, nawet gdyby doszło dzisiaj do zatrzymania horyzontu cenowego, będzie sprzyjała tendencjom kontynuacji tendencji wzrostowej. Dopiero spadek poniżej co najmniej połowy wczorajszej świecy dziennej, dopiero spadek poniżej tej połowy dziennej świecy z wczorajszego dnia będzie zinterpretowany negatywnie, natomiast każde inne zachowanie myślę, że będzie wspierało popyt na ryzyko. Ja osobiście daję 70% prawdopodobieństwa, że dzisiejsza sesja będzie dobra dla popytu na ryzyko. Nie musi być wzrostowa, może być taka na przeczekanie, na doczekanie. Pamiętamy, że jutro kończymy miesiąc, mamy jeszcze te dane z rynku pracy, te oficjalne w piątek, no i rynek może na to czekać, żeby podejmować kolejne decyzje, czy dalej tak mocno kupować ryzyko na całym świecie. Dzisiaj indeks DAX na razie nie radzi sobie z poziomem 16 tysięcy punktów. Widać, jaki jest duży psychologiczny wpływ tego poziomu na psychikę inwestorów, więc przejście tego poziomu będzie oznaczało, że indeks DAX także sygnalizuje nam napływ i popyt na ryzyko, który atakuje. Natomiast z ciekawostek warto zwrócić uwagę, jaki jest poziom zaufania do gospodarek, do różnych sektorów. I taki wskaźnik, który pokazuje zaufanie konsumentów, ewidentnie tutaj nam rośnie. To jest wpływ zanikającej inflacji w strefie euro, ale te wskaźniki zaufania dla sektora przemysłowego, usługowego, dla całej gospodarki jednak spadają i ta rozbieżność także jest dość dobrze widoczna. No i pytanie jest właśnie, kto się myli? Czy te zjawiska obserwowane w gospodarce, czy też rynki kapitałowe? No i kto ma rację, będziemy wiedzieć
w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach. Jeżeli rozpatrujemy amerykańskiego dolara i rentowności, to tak jak Państwu mówię od bardzo, bardzo dawna, warto równolegle patrzeć na cenę złota, a po tych danych ona ruszyła znowu do góry i w tym wypadku wygląda na to, że opór następny będzie w rejonie 1950 dolarów. Tam mamy następne zniesienie Fibonacciego o dużym znaczeniu, więc rynek może się na tym poziomie znowu zacząć koncentrować. Obserwujemy popyt na ryzyko na cenie miedzi, więc i miedź i złoto wspierają popyt na ryzyko, ale także ropa naftowa, ponieważ tutaj także lekkie wzrosty wspierają presję na rzecz ryzyka, natomiast nie widać już większej aktywności na Bitcoinie i znowu tutaj zmienność zamiera. Pytanie jest, czy rynek wykona następny ruch do góry. Gdyby tak się stało, to popyt na ryzyko w skali globalnej miałby wsparcie, także z rynku kryptowalut, natomiast moim zdaniem warto pamiętać, że w rejonie 27 500 dolarów mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym i na razie dla części inwestorów jest to ruch powrotny do tego poziomu, dlatego też dopiero przejście tego poziomu 27 500 będzie oznaczało, że rynek kryptowaluty, tej najbardziej popularnej, czyli Bitcoina, wspiera to, co się dzieje na indeksach giełdowych, na rynku surowcowym, na rynku amerykańskiego dolara i na rynku obligacji, więc będę czekał, czy takie sygnały się dzisiaj pojawią. I na koniec polskie aktywa, ponieważ tutaj dzieje się coś ciekawego. Dzisiaj mamy lekką presję przeciwko krajowej walucie, ale wszystko cały czas dzieje się w obrębie tej konsolidacji, która trwa już od kilkunastu dni. Polskie obligacje są jednak kupowane są także węgierskie obligacje, po tym jak wczoraj obniżono stopę procentową tą jednodniową. No, warszawska giełda papierów wartościowych raczej sygnalizuje nam tutaj ochotę na wzrosty niż na spadki, ponieważ kształtowana teraz przez nas świeca tygodniowa sprzyja tej tendencji wzrostowej. Układ na świecie, na rynkach kapitałowych także sprzyja tendencji wzrostowej, dlatego też moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo niż 60%, że będziemy raczej rosnąć niż spadać nawet w tym najkrótszym terminie i takie jest moje nastawienie i zmienię je dopiero, gdyby indeks WIG20 spadł poniżej poziomu 1975, ponieważ to wsparcie jest dla mnie teraz najistotniejsze. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do dwóch wspaniałych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, jak myślą zawodowi inwestorzy, profesjonalni traderzy oraz czy tym motorem napędowym hossy będzie Nvidia i wszystkie spółki związane ze sztuczną inteligencją. Naprawdę te dwa materiały podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu warto znać, warto się z nimi zaznajomić. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam, cześć!